Witam cały mój kryptogang. Co zobaczycie dzisiaj? Dużo nowych wiadomości. Zaczynamy! Ekspert kryptowalut przewiduje, że XRP może zyskać ponad 40 000%, jeśli zapadnie korzystne rozstrzyganie w sprawie SEC. To wydarzenie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości monety, ponieważ od jego wyniku zależy, czy XRP zostanie uznane za papier wartościowy, co może znacząco wpłynąć na jego wartość rynkową. W ostatnich tygodniach XRP doświadczyło znacznych wahań cenowych. W ciągu ostatniego tygodnia kryptowaluta straciła 14%, jednak analitycy zauważają, że struktura wykresu przypomina sytuację z 2017 roku, kiedy to XRP zyskało na wartości ponad 66 000%. Obecnie niektórzy eksperci przewidują, że XRP może wzrosnąć o 803% w krótkim okresie, co może być wynikiem pozytywnego rozwoju sytuacji prawnej. Warto również zauważyć, że XRP osiągnęło nowy 7-letni szczyt, osiągając cenę $3,20, co oznacza wzrost o 52% w krótkim czasie. W ciągu ostatnich 72 godzin kryptowaluta wzrosła o prawie 40%, co przyciągnęło uwagę inwestorów i zwiększyło zaufanie do tego aktywa. Obecnie XRP znajduje się w fazie konsolidacji, a jego wskaźnik siły względnej wskazuje na możliwe przegrzanie rynku. Krótkoterminowe prognozy sugerują, że może dojść do korekty cenowej, z potencjalnym spadkiem do poziomu wsparcia wynoszącego około 936 centów. Niemniej jednak, długoterminowa perspektywa pozostaje pozytywna, a przełamanie oporu na poziomie $3,33 może otworzyć drogę do dalszych wzrostów, nawet do poziomu $3,84. Wzrosty na rynku XRP są również wspierane przez dużych inwestorów, tzw. wieloryby, którzy zainwestowali blisko $1 miliard w ten altcoin. To wydarzenie przyczyniło się do osiągnięcia 3-letniego szczytu na początku tygodnia, co wskazuje na rosnące zainteresowanie tym aktywem wśród inwestorów instytucjonalnych. Podsumowując, XRP znajduje się w kluczowym momencie, a jego przyszłość zależy od rozstrzygania sprawy SEC oraz dalszego rozwoju sytuacji na rynku kryptowalut. Wzrosty, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, mogą być tylko początkiem większego rajdu, jeśli pozytywne wiadomości będą się utrzymywać. Następny artykuł omawia aktualną sytuację na rynku kryptowalut, koncentrując się na spadkach cen, które miały miejsce na początku 2025 roku. Piotr Ostapowicz, polski influ i edukator w dziedzinie kryptowalut, przedstawia kilka kluczowych tez dotyczących obecnej sytuacji oraz przyszłości rynku. Ostapowicz podkreśla, że obecne spadki mogą być korzystne dla holderów, czyli osób, które trzymają swoje kryptowaluty na dłuższy czas. Wskazuje, że cierpliwi inwestorzy mogą zyskać, gdy rynek się odbije. W artykule zaznaczone są również istotne wydarzenia, które mogą wpłynąć na rynek kryptowalut w najbliższej przyszłości. Ostapowicz sugeruje, że inwestorzy powinni być świadomi nadchodzących zmian i dostosować swoje strategie. Psychologia rynku jest kolejnym ważnym aspektem, na który zwraca uwagę Ostapowicz. W obliczu spadków wielu inwestorów może panikować, co prowadzi do dalszych spadków cen. Dlatego edukator podkreśla znaczenie długoterminowego myślenia w inwestycjach w kryptowaluty. Zamiast reagować na krótkoterminowe wahania, inwestorzy powinni skupić się na długoterminowych trendach. Ostapowicz zauważa również, że obecne spadki mogą stworzyć okazję dla nowych inwestorów, którzy mogą wejść na rynek po niższych cenach. Podsumowując, Piotr Ostapowicz widzi w obecnych spadkach na rynku kryptowalut szanse dla holderów oraz zachęca do długoterminowego myślenia i analizy nadchodzących wydarzeń, które mogą wpłynąć na rynek. Dziękuję za wszystkie komentarze oraz łapki i subskrypcje. Dziękuję dla chłopaków. Rafał Zaorski, znany polski spekulant, w swoim najnowszym wystąpieniu stwierdził, że BIPSEC ma potencjał, aby stać się nowym Google w świecie sztucznej inteligencji. Jego tezy dotyczą nie tylko możliwości technologicznych, ale także szerszego kontekstu rywalizacji na rynku sztucznej inteligencji. Potencjał BIPSEC. Zaorski podkreśla, że model R1 wyróżnia się na tle innych rozwiązań dostępnych na rynku. Jego zdaniem BIPSEC osiągnął znaczący postęp w szybkości wnioskowania w porównaniu do wcześniejszych modeli, co czyni go konkurencyjnym wobec najbardziej zaawansowanych modeli zamkniętych. Wskazuje, że nie tylko dominuje wśród modeli, ale także staje się poważnym graczem w globalnym wyścigu technologicznym. Reakcja rynku. W odpowiedzi na rosnącą konkurencję ze strony BIPSEC, Sam Altman ogłosił plany przyspieszenia wprowadzenia ulepszonych modeli AI.
Altman docenił możliwości modelu R1, co wskazuje na rosnącą presję na inne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, aby dostosowały się do nowej rzeczywistości rynkowej. To z kolei może prowadzić do intensyfikacji innowacji w branży. Krytyka i obawy. Jednakże Zaorski nie unika krytyki. Wskazuje na ryzyko związane z nadmiernym entuzjazmem wobec technologii AI, określając obecny stan rynku jako balonik, który trzeszczy. Jego zdaniem istnieje niebezpieczeństwo, że inwestorzy mogą być zbyt optymistyczni w ocenie przyszłości AI, co może prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji na rynkach finansowych. Wnioski. Rafał Zaorski, poprzez swoje analizy, stara się zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój technologii AI oraz na wyzwania, które mogą się z tym wiązać. Jego tezy dotyczące BIPSEC jako potencjalnego lidera w branży AI oraz krytyka nadmiernego optymizmu inwestycyjnego stanowią ważny głos w dyskusji na temat przyszłości sztucznej inteligencji i jej wpływu na rynki finansowe. W miarę jak technologia ta się rozwija, obserwacja jej wpływu na różne sektory gospodarki staje się kluczowa dla inwestorów i analityków. W ostatnich analizach rynku kryptowalut Ethereum zyskało na znaczeniu jako potencjalny lider nadchodzącego sezonu altcoinów. Analityk kryptowalutowy Krebi był Krypto wskazuje, że obecne poziomy cenowe ETH mogą być idealnym momentem na inwestycje. W przypadku spadku ceny o 10 do 20%, prognozowany potencjał wzrostu wynosi od 100 do nawet 500%. To oznacza, że cena ETH może wzrosnąć do poziomu od 6 tysięcy do 20 tysięcy dolarów w nadchodzących miesiącach, co czyni tę kryptowalutę atrakcyjną dla inwestorów. W ciągu ostatniego miesiąca Ethereum odnotowało wzrost o ponad 33%, osiągając poziom 3500 dolarów. Mimo tego, analitycy zauważają, że ETH wciąż pozostaje w cieniu Bitcoina, który zbliża się do psychologicznej granicy 110 tysięcy dolarów. W kontekście możliwej korekty na rynku, inwestorzy powinni być ostrożni, zwłaszcza że Bitcoin może zrealizować zyski, co wpłynie na inne kryptowaluty, w tym ETH. Warto również zauważyć, że Ethereum zyskało na wartości o 10% w ciągu ostatniej doby oraz 16% w perspektywie tygodnia. Analitycy z Bloomberga zwiększyli szanse na zatwierdzenie ETF spod na Ether w Stanach Zjednoczonych do 75%, co może znacząco wpłynąć na popyt na ETH. Zatwierdzenie takich funduszy może przyciągnąć nowych inwestorów i zwiększyć zainteresowanie rynkiem kryptowalut. Patrząc w przyszłość, prognozy dla Ethereum są obiecujące. Wzrost do niemal 6 tysięcy dolarów do roku 2025 oraz do 14,5 tysiąca dolarów do roku 2030 są możliwe, co czyni ETH jedną z najbardziej obiecujących kryptowalut na rynku. Podsumowując, Ethereum ma potencjał do znacznego wzrostu w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego sezonu altcoinów oraz możliwego zatwierdzenia ETF. Inwestorzy powinni jednak monitorować sytuację na rynku, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Teraz ostatni już artykuł, który omawia prognozy dotyczące przyszłości ceny BTC, w szczególności przewidywania Artura Hayesa, który sugeruje, że cena tej kryptowaluty może spaść poniżej 80 tysięcy dolarów. Hayes, były dyrektor generalny BitMEX, wskazuje na możliwą większą korektę na rynku kryptowalut, co może wpłynąć na dalszy spadek wartości Bitcoina. Jego analizy są szczególnie istotne w kontekście obecnych wahań cenowych oraz nastrojów inwestorów. Zauważa on, że obecne poziomy wsparcia dla BTC znajdują się w okolicach 90 tysięcy dolarów. Jego prognoza zakłada, że jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu, może to prowadzić do dalszych spadków, nawet do poziomu 80 tysięcy dolarów. Wartości te są istotne, ponieważ mogą stanowić psychologiczne bariery dla inwestorów, a ich przełamanie może wywołać panikę na rynku. W ostatnich dniach Bitcoin doświadczył znacznych wahań cenowych, a jego cena spadła do 94 tysięcy dolarów, co oznacza spadek o 3,5% w porównaniu do wcześniejszej wartości. W kontekście tych zmian Hayes sugeruje, że inwestorzy powinni być przygotowani na dalsze korekty, które mogą wpłynąć na ich decyzje inwestycyjne. Warto zauważyć, że jego prognozy nie są jedynymi, które wskazują na możliwe spadki. Inni analitycy również przewidują, że rynek kryptowalut może doświadczyć znacznych wahań, co może być wynikiem różnych czynników,
takich jak zmiany w polityce monetarnej, regulacje rynkowe oraz ogólne nastroje inwestorów. Hayes podkreśla, że obecna sytuacja na rynku kryptowalut jest bardzo dynamiczna. W ciągu ostatnich kilku tygodni BTC zyskał na wartości, jednak jego przyszłość pozostaje niepewna. Wartości, które należy obserwować, to $90,000 jako wsparcie oraz $80,000 jako potencjalny cel spadku. Te informacje są istotne dla inwestorów, którzy muszą być świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w kryptowaluty. Warto również zwrócić uwagę na długoterminowe prognozy Hayesa, które sugerują, że BTC może osiągnąć znacznie wyższe wartości w przyszłości. Wcześniej przewidywał on, że w perspektywie 5 lat cena bitcoina może wzrosnąć nawet do $1 miliona, co oznaczałoby wzrost o 950%. Tego rodzaju prognozy mogą przyciągać inwestorów, jednak należy pamiętać, że rynek kryptowalut jest niezwykle zmienny i nieprzewidywalny. Podsumowując, prognozy wskazują na możliwość spadku ceny BTC poniżej $80,000, co może być wynikiem większej korekty na rynku. Kluczowe poziomy, które należy obserwować, to $90,000 jako wsparcie oraz $80,000 jako potencjalny cel spadku. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka oraz dynamicznych zmian na rynku kryptowalut, które mogą wpłynąć na ich decyzje inwestycyjne. W obliczu tych prognoz warto zachować ostrożność i dokładnie analizować sytuację na rynku, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne. A to tyle na dzisiaj. Do następnego!